Partnerem odcinka jest NordVPN. Partnerem wyprawy jest serwis wakacje.pl. Moi drodzy, osiągnęliśmy cel ostatni naszej tej tajskiej podróży. Jesteśmy w regionie o nazwie Khao Lak. Bardzo się bałem zdjęć w Bangkoku. Nie dlatego, żebym bał się samego miasta, no tylko zdjęcia w nim. Miasto wielkie, upalne, mnóstwo restauracji. I nie byliśmy tam długo, więc to były ciężkie zdjęcia. Potem Khao Sok. Tam z kolei ludzie przyjeżdżają na 1-2 dni po to, żeby nurzać się wśród piękna przyrody, ale warunki akomodacyjne, sypialniane, no są takie najprostsze. Jedzenie doskonałe, ale spanie, no to po prostu sypialnia, łazienka, klimatyzacja, tarasik. Zresztą ekipa tam podzieliła się na dwie frakcje od razu. Dwie frakcje, a mianowicie zwolenników twardych i miękkich materacy. Dla mnie materac, na którym spałem, był łożem fakira, tylko że kolce akurat z niego wyjęto, oddano do konserwacji i naostrzenia, a poduszki miałem wrażenie, że robiła fabryka cementu. Natomiast były osoby w ekipie, które mówiły, no wreszcie mój kręgosłup odpoczął. Ale ludzie są różni. Piękna przyroda, było wspaniale. Ale teraz, moi drodzy, teraz będzie luksusowo, bo już to widzę. Po pierwsze, wspaniały hotel. Po drugie, coś, co też zobaczymy. Zresztą, właśnie, to jest najlepsza konkluzja. Wszystko za chwilę zobaczymy. Zapraszam. Miejsce nazywa się Grand Mercure Bangsak. Niezwykle się cieszę, że trafiliśmy tutaj na samym końcu. Oczywiście będziemy Wam pokazywać okolice, ale też przy okazji nieco odpoczniemy w doskonałych warunkach, gdyż nie jest to hotel pod postacią jednego budynku i pokoi, lecz cały kompleks domków. Jedno piętro, parter, pierwsze piętro, na każdym takim piętrze albo też parterze mamy apartament. Całość jest niezwykle przemyślnie urządzona, gdyż ma formę starej, tajskiej, nadrzecznej wioski. Przez środek płynie sztuczna rzeka, ale każda rzeka ma swoje ujście. Zatem coś, co jest głównym magnesem dla ludzi, którzy tu przybywają, znajduje się tam. Goście hotelu mają dwie opcje. Mogą wykupić sobie all inclusive, wówczas to mają całodzienne wyżywienie pełne i mogą korzystać z barów, z ich zawartości. To wszystko jest w cenie, jak to all inclusive. Jest również opcja, którą my wybraliśmy, czyli mamy tylko śniadania, a cała reszta jest po prostu normalnie płatna. No, po pierwsze, ja nie zawsze lubię all inclusive, a mówiąc jeszcze precyzyjniej, w zasadzie nigdy nie wybieram tej opcji, jeśli nie muszę, ponieważ chcę wiedzieć, gdzie jestem. Hotel, nawet najwspanialszy, nie daje pełnego obrazu o miejscu, w którym się jest, więc dobrze jest zjeść śniadanie, wypić coś w barze, ale też powłóczyć się po okolicy, spróbować jedzenia wokół. To wszystko jest częścią poznawania świata. Przyjrzałem się zawartości tych barów, no trzeba powiedzieć, że są niezwykle konkretne, porządne rzeczy z całego świata. No, Aperol Spritz rzucił mi się w oczy, reklama tegoż. Jest Campari swoją drogą. Jak potężna jest siła włoskiego marketingu. Przyjeżdżają tutaj ludzie z Niemiec, z Polski, z Francji, z Anglii i wszyscy chcą Aperol Spritz. Jest też Pimm's, brytyjska sprawa, bardzo trudno dostępna w Polsce, bo nie jest popularna to rzecz i chyba takiego Pimmsa wieczorem wypiję, ale na razie jestem niezwykle grzeczny, gdyż należy się nawadniać, nie tylko w tropikach, w ogóle 2-3 litry wody dziennie, a jeszcze lepsze od wody jest to, co tu mamy w środku.
młody kokos. Fakt, że w naszym kraju można już dostać wodę kokosową z młodego kokosa, co prawda w puszkach, ale niczym nie doprawianą, bez cukru, po prostu prawdziwą wodę, ten fakt zmienił moje życie. Kiedy jeżdżę autem po Polsce, kupuję sobie to na stacjach benzynowych, jest z lodówki, to tak wspaniale nawadnia i orzeźwia. A tutaj, ponieważ jest to młody kokos, więc jeszcze jest łyżka. I bardzo przyjemną rzeczą jest zdrapywanie tego miąższu. To jest wszystko świetne. Szczerze mówiąc, mój pierwszy kontakt z tym nie był aż tak entuzjastyczny, bo wydawało mi się, że to jest trochę bez smaku. A jakiś ja miałem wcześniej kontakt z kokosem. No, wiórki kokosowe, to było nawet w komunie. Niezwykle słodkie, a to, zresztą im starszy jestem, tym mniej cukru potrzebuję. Nawet jeśli jeszcze nie widzicie jednego z głównych turystycznych magnesów Tajlandii, to z pewnością już go słyszycie. To szemrze Morze Andamańskie i tak właśnie wygląda. Mniej więcej 90 km w tamtą stronę mamy słynną wyspę Phuket, ukochaną przez turystów, zwłaszcza z Europy. No i kiedy liczba turystów tam była już wielka, zaczęto rozglądać się po okolicy, już nie wyspiarskiej, by znaleźć jakieś atrakcyjne miejsca w pobliżu. No i zwrócono uwagę właśnie na Khao Lak, czyli na to miejsce. Tutaj w latach 80. nie było jeszcze żadnej infrastruktury turystycznej, tylko maleńkie wioski. Teraz jest. A gdyby w tamtą stronę pokonać mniej więcej 150 km, dotarlibyśmy do Birmy, która w tej chwili nazywa się Myanmar. Birma jest podobno przepięknym krajem. Jeżdżą tam turyści, choć oczywiście jest ich znacznie mniej niż w Tajlandii, dlatego że w Birmie sytuacja jest politycznie niewesoła. Rządzi tam dość brutalnie wojskowa junta. Nie będę teraz rozważał teoretycznej wyprawy do Birmy, bo jedyne, o czym myślę, to mianowicie o swoim wielkim błędzie, że idąc tutaj nie włożyłem od razu gaci kąpielowych. Woda jest cudownie ciepła, piasek jest mięciutki. Podobno w Mjanmie jest bardzo tanio. Idę po kąpielówki. Z jakiegoś powodu ludzie wolą się kąpać w basenach, a ja jeśli tylko mogę, to wybieram tropikalne morze. No basen może być wszędzie, a taki akwen nie. Czy taka kąpiel jest bezpieczna? No, jeśli się przestrzega pewnych reguł, to tak. Przede wszystkim jest to plaża strzeżona, jest wywieszona flaga, która zezwala na wchodzenie do wody. Tutaj jakichś bardzo groźnych stworzeń w tym miejscu akurat nie ma. Są takie delikatne uczucia pieczenia na skórze. To są tak zwane sea wasp, czyli morskie osy, takie mini meduski, ale to po chwili znika, to nie jest groźne. Jakby się pojawiły takie wielkie meduzy, nie wiem, czy one tu są, na pewno nie w tej chwili, to oni przecież to lornetują i mówią. Prądy są oczywiście, nie wypływam daleko, ale nie są to tak przerażające prądy, jak na przykład w Ekwadorze. Jak wszedłem do Pacyfiku tam po kolana, to potem nie mogłem wyjść. Takie to było El Niño, bardzo dokuczliwe. A tutaj w zasadzie luzik, no i ciepło, więc się cieszę. Cieszę się i już nie sięgam w zasadzie nogami na tu jest jakaś górka piachu, tu jest piasek, idę dalej, ale niedaleczko, niedaleczko. Główna osada o nazwie Khao Lak no jest kilkanaście kilometrów stąd co najmniej. Tutaj mamy drogę wzdłuż morza.
Tam są hotele, nasz jest bardzo blisko stąd i przy tej drodze mnóstwo rzeczy, których potrzebuje turysta. Mamy postoje taksówek, mamy postoje tuk-tuków, mamy supermarkety i małe sklepiki. Mamy punkty, w których robi się tatuaż, albo też tatuaże, jak ktoś jest bardzo tatuażowy. Mamy restauracje, bary, no mamy mnóstwo rzeczy. Taki przymorski niemal deptaczek. Mamy również salony masażu. Salony masażu są tu na każdym kroku. Porządny masaż to tutaj obowiązek. Nie tylko ze względu na niezwykle przystępne ceny w porównaniu z cenami tego typu usług w Europie, ale przede wszystkim ze względu na fachowość miejscowej siły masującej. Żyjemy w czasach internetu, więc takie miejsca z masażem mają swoje strony, ale mają też opinie, tak jak restauracje. No i sprawdziliśmy. I Punk Masaż, dowodzony przez panią Punk, cieszy się wyjątkowo dobrą reputacją. Skoro tak, to tak. Jesteśmy w restauracji na plaży, dosłownie 2 minuty od naszego hotelu. Jak widzieliście wcześniej, ową ulicę równoległą do plaży jest tam mnóstwo lokali. No ale skoro przyjechaliśmy tutaj również dla Morza Andamańskiego, to warto mieć i z nim wzrokowy kontakt jedząc od czasu do czasu, bo jak się je, to przede wszystkim trzeba również jeść oczyma. Kilka rzeczy wydaje mi się na pierwszy rzut oka doskonałych i bardzo typowych. To jest lokal, zresztą jak niemal wszystkie te na plaży, głównie dla turystów, więc jedzenie jest tutaj tajskie, ale mniej pikantne niż Tajowie zrobiliby je dla siebie. To dla niektórych jest wada, dla niektórych jest to bardzo istotna zaleta. Zawsze można rzecz doostrzyć, odostrzyć się nie da. Zacznijmy od tego. To jest z takim kompletem podawane, mianowicie chili kruszona, suszona oraz trochę limetki do dokwaszenia. I to jest rodzaj takiej gęstej zupy, której podstawą jest sos ze sfermentowanej fasoli. Są w tym jarzyny, są w tym kalmary. No i jest makaron, który się trochę skleił, ryżowy. Makaron ryżowy zawsze się skleja. Dlatego też takie sita mają w hotelach, jak podają na śniadanie zupkę ryżową i moczą ów ugotowany wcześniej makaron, żeby się odkleił. Ale teraz jakie to jest? Doskonały sos, gdyż jest on taki słodko-słony, bardzo intensywny. To jest dobra rzecz. Można w Polsce kupić taki produkcji chińskiej albo też tajskiej. Zapomniałem o papryczce chili. No i teraz to będzie grało. Kalmarek. Świetne. To jest curry ananasowe z krewetkami. Rodzaj zupy. Kolbki kukurydzy, duża papryczka chili, nie bird's eye. Mleczko kokosowe, wyraźny smak ananasa. Ostre, a może dlatego, że tym sypałem chili. Kale. Co to jest kale? Kale to jest, mówiąc fachowo, zdaje się, chiński brokuł. Coś, co wygląda trochę jak jarmuż. Jest tutaj podawane najczęściej w postaci stir fry, czyli smażone wokół z sosem ostrygowym i posypane orzeszkami podprażonymi, albo też takimi czosnkowymi chipsami. Bardzo dobre. To są piękne krewetki w sosie tamaryndowym. Tamaryndowiec daje kwas, więc jest często używany jako substytut
limetki albo octu ryżowego tutaj, ale jest przy okazji aromatyczny. Super. Jest rzeczywiście lekko kwaśne. Świetne. No ale ryba. Ryba, która po polsku nazywa się biały lucjan. Jest lucjan biały i jest lucjan czerwony. Jakbym był lucjanem, to bym petycję w tej sprawie złożył, żeby nazwali rybę inaczej. Ona jest gotowana na parze i ja taką wolę, ponieważ jest mniej sucha. Była gotowana na parze, a następnie potraktowana żółtą pastą curry i jarzynami. Zobaczcie, ile tutaj jest wspaniałego, delikatnego mięsa, które za chwilę przestanie być aż tak bardzo delikatne, najpierw w postaci sauté, a teraz razem z tym, co jest obok. Czyli jest kapusta pekińska, różnego rodzaju inne jarzyny. Co ja tu widzę? No widzę też kolbki kukurydzy, marchewkę. Chrupiące, muśnięte, tylko ciepłem. Duże papryczki chili, ryż jaśminowy. Tak, to jest właśnie to, czego oczekiwałem. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest NordVPN. VPN to niezwykle przydatne narzędzie w kraju, ale za granicą to jest narzędzie niezbędne. Wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś na drugim końcu świata i chcecie obejrzeć bramkę Roberta Lewandowskiego albo swój ulubiony serial, kolejny odcinek. Są platformy, które emitują różne rzeczy tylko w określonych miejscach. Niektóre rzeczy da się zobaczyć tylko w Polsce albo w Europie. Dzięki usłudze VPN możecie oglądać wszystko wszędzie, a w dodatku jesteście chronieni przed cyberatakami, przed złośliwym oprogramowaniem i różnego tego typu świństwami, które zdarzają się w internecie. Korzystacie z otwartej sieci w hotelach, na lotniskach, chcecie zrobić przelew. Dzięki tej funkcji jesteście bezpieczni. I jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż jak włączycie funkcję Threat Protection Pro, jesteście chronieni, nawet jeśli akurat nie łączycie się z siecią przez VPN. Jesteście chronieni przed cyberatakami i całym świństwem, które może Was dotknąć w internecie. Używając kodu Makłowicz i linku, który znajdziecie w opisie filmu, otrzymacie 4 miesiące gratis przy zakupie 2-letniego planu NordVPN. Partnerem całej naszej wyprawy do Tajlandii jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie odwiedzić zarówno ten jakże fascynujący kraj, jak i mnóstwo innych pięknych miejsc na świecie niemal całym. A ofertę serwisu znajdziecie także w aplikacji wakacje.pl, która pozwala na przeglądanie i rezerwację oferowanych wyjazdów w niezwykle wygodny sposób na telefonie czy też tablecie. Koniec kącika partnerskiego. Pora odwiedzić okolice nieco dalsze niż to wokół komina hotelu. Nieco tylko, jesteśmy 15 minut drogi od miejsca, w którym śpimy. Jesteśmy na lokalnym targu. To jest Khao Lak, jego część, która nazywa się Bang Niang. Targ nie tylko rybny, tak jak ten sektor, targ jest wielospożywczy, ale jesteśmy akurat przy rybnym stoisku, zatem mamy krewetki różnych rozmiarów, mamy kalmary, mamy przecudne langusty, mamy tutaj domowe pastykary, widzicie, w takich woreczkach, gotowe do użycia. Mamy tuńczyki odmiany bonito. Mamy przecudne barakudy. O, tutaj. Spójrzcie, jakie ładne. No i mamy całą górę przedstawicieli rodu rybiego oraz niestety rodu
ludzkiego rodzaju męskiego, bo to jest cała góra lucjanów. Lucjany białe i lucjany czerwone. Mijamy sektor owocowo-morski i wkraczamy w dział ziołowo-warzywny. To jest targ dla miejscowych. Turyści rzadko robią tutaj zakupy, no bo nie ma tu pamiątek. Zaopatrują się tutaj lokalni restauratorzy, ale przybysze do Tajlandii odwiedzają ów targ, jeśli zapiszą się do szkoły kulinarnej. Takich szkół kulinarnych jest w pobliżu całe mnóstwo i gorąco to polecam. Wówczas to jedną z pierwszych wizyt w okolicy, zapisawszy do takiej szkoły kulinarnej, odbywa się właśnie na targu. Najpierw się kupuje wszystkie rzeczy, by potem pod czujnym okiem miejscowej instruktorki albo też instruktora zrobić najbardziej spektakularne, najbardziej emblematyczne tajskie dania. Tak, niewielka przestrzeń w sumie i jest tu dosłownie wszystko. Tutaj dział nabiałowy, owoce. Piękny targ, bowiem niczego nie udaje. To jest miejsce, z którego czerpią miejscowi. Wciągam powietrze, gdyż woń tego jest cudowna. Woń stoiska rybnego trochę inna, chociaż ryby świeżutkie, a to pachnie wspaniale, bo jakże inaczej mają pachnieć domowo wytwarzane pasty curry. Tutaj mamy istotę tajskiej kuchni w jednym miejscu. Mleczko kokosowe albo też metoda stir fry i odrobinę takiej pasty, w zależności od tego, jakie danie chcemy końcowo uzyskać. Czy to ma być mniej ostre, czy bardziej ostre, pasta zielona, pasta czerwona, pasta masaman, pasta penang. Tutaj w końcu pasta ze sfermentowanych krewetek. Zapomniałem o żółtej, ale sami widzicie, nie będę pokazywał. Kolory to jest rzecz jasna. Zieleń. Zieleń będzie mi potrzebna. Niezwykle ciekawe kiszonki tutaj widzę. To są kiszone kwiaty bananowca, ale zaraz obok mamy kiszone maleńkie bananki. Je się dodaje do curry. Są oczywiście też banany świeże w postaci niedojrzałej oraz całkowicie dojrzałej. O, jeszcze tu rzut oka. Galangal. To można dostać w kraju naszym dość rzadko. Można, ale trzeba się postarać. Jak nie macie, to zastępujcie galangal imbirem. Przepięknie pachnie. Wracając do bananów. Oto właśnie one. Niedojrzałe i całkowicie dojrzałe. Muszę nabyć trochę bananów, gdyż mamy potem umówione spotkanie z kimś, kto banany niezwykle kocha. Można wręcz powiedzieć, że jest bananofilem. Zatem kiść takowych będzie mi z pewnością potrzebna. O, na przykład ta. Jeszcze jedna plaża w naszej najbliższej okolicy, równie piękna, ale musicie pamiętać o tym, że owe rajskie niemal plaże były niemym świadkiem ogromnej tragedii. Otóż 26 grudnia roku 2004 u wybrzeży Sumatry starły się dwie płyty tektoniczne, co spowodowało ogromne podmorskie trzęsienie ziemi. I po godzinie 7 rano miejscowego czasu powstała ogromna fala, która z prędkością odrzutowca dotarła i tutaj. Dotarła najpierw na Phuket, a chwilę potem na plażę Khao Lak. Było to mniej więcej około godziny 9:30. No i co zrobiła? Zabrała ludzi. Ona miała wysokość kilku metrów. Morze najpierw nieco ustąpiło, a że nie było wtedy systemów ostrzegania, spowodowało to wiele ofiar, które są pamiętane do dziś. Zresztą nadal pójdziemy tym tropem. Siłę owego zjawiska ilustruje obecność tutaj tej łodzi. To nie jest łódka,
to jest dość spory policyjny kuter patrolowy, który przecież nie pływał przy samym brzegu, tylko pływał w pewnym oddaleniu od niego. A my jesteśmy w tej chwili ponad kilometr od linii brzegowej. I to jest miejsce, w którym ten kuter został wyrzucony. On tutaj był oczywiście przechylony, został podniesiony i jest w tej chwili memento, przypomina o tsunami. Czy tsunami należy się obawiać? No, należy się obawiać wszystkich zjawisk naturalnych, które człowiekowi mogą zagrozić, ale musicie wiedzieć, że od tamtych czasów wiele zmieniło się, jeśli chodzi o system ostrzegania. Jest panazjatycki system, który ostrzega przed sejsmicznymi ruchami ziemi. Są specjalne boje w morzu, które o tym mówią. I władze twierdzą, że do pół godziny po zanotowaniu podmorskiego trzęsienia ziemi wszystkie plaże z automatu zostaną ewakuowane. Zresztą w każdym hotelu, niemal na każdej ulicy mamy specjalne tabliczki, mamy specjalne informacje, gdzie należy się udać w wypadku, gdyby tsunami miało się powtórzyć, co oby nie nastąpiło nigdy, choć pewnie kiedyś nastąpi. Tak właśnie wyglądają niemal wszystkie uliczki w Khao Lak. No po prostu handel i to wszystko, czego turyści mogą potrzebować. Ale turyści potrzebują również wycieczek. Zatem można tutaj sobie wykupić wycieczkę na wyspy, które są w okolicy. Przepuszczę samochód i dokończę zdanie. Otóż mamy tutaj wyspy w pobliżu Surin i Similan. I teraz to są wspaniałe miejsca nurkowe, ale również niezwykle ciekawa historia związana z tsunami dotycząca Surinu. Otóż mieszkają tam, o ile Similany są niezamieszkałe, to na tych drugich wyspach mieszkają ludzie nazywani cyganami morskimi. Mają oni z dziada pradziada ustnie podawaną legendę o tym, że kiedyś z morza wstanie potwór, olbrzym, i wówczas najpierw ptaki zerwą się do lotu. No i w czasie tsunami nikt z nich nie zginął, bo zobaczyli wznoszące się ptaki, które wcześniej wyczuwają trzęsienia ziemi, no i zgodnie z wierzeniami wszyscy pobiegli na najwyższe wzniesienie. Wszyscy ocaleli. I to jest dowód na to, że czasami wierzenia, nawet ustne, mają sens. No bo skąd się to wierzenie wzięło? Prawdopodobnie dawno, dawno temu ich przodkowie przeżyli takowe tsunami. Część przeżyła, no woda powstała, więc potwór. Więc uważajcie, bo najpierw do góry polecą ptaki. Tak, w każdej takiej historii, z reguły w każdej takiej historii coś musi być. Nadal Khao Lak i główna droga na Phuket, to jest właśnie ona. Przy tej drodze, jak i przy wielu innych, mnóstwo barów i restauracji. Wybraliśmy taką, której nazwa jest związana z czymś, co jeszcze dzisiaj nastąpi, ale to potem. Na razie restauracja i obiad. Dwa dość lekkie dania. To jest sałatka w cudzysłowie, bo nie ma tutaj sałaty i w zasadzie jarzyn jest mało. Głównym składnikiem są owoce morza. Sałatka, bo to jest podawane na zimno. Owoce morza w sosie słodko-kwaśno-ostrym. Ponieważ jest to miejsce turystyczne, więc pani się pyta o poziom ostrości. Jakby było tylko dla Tajów, podaliby bardzo ostre. Poprosiłem o bardzo ostre. Pani powiedziała, że dodadzą tu 7, dokładnie 7, ani jedną, ani więcej, ani mniej papryczek chili. No i być może mnie zatka za chwilę, a może nie. No, jest to tajski poziom ostrości. Świetne. Ona jest letnia, nie zimna. Świeżo przygotowane owoce morza zalane tym sosem limetki, chili, sos rybny, cukier. Takowe danie przygotowywałem na egzaminie w Bangkoku, w szkole kulinarnej. Mianowicie smażony ryż podawany w wydrążonym ananasie. Kiedy byłem w tej szkole kulinarnej 20 lat temu,
się zastanawiałem, czy to w ogóle ma sens. No bo w Polsce nie było wtedy w zasadzie żadnych tajskich ingrediencji. Ale na szczęście skończyłem ów kurs, bo minęło parę lat i wszystko niemal jest. Błąd popełniłem kiedyś, gdy zdawałem egzamin na prawo jazdy samochodowej. Jeszcze w czasach komuny proponowano mi zrobienie prawa jazdy na motocykl. Pomyślałem sobie, no i co? Będę jeździł jakimś kobozem, lelkiem w tym obciachowym kasku z takimi skórzanymi uszami. No ale czasy się zmieniły i w tej chwili mógłbym, mając owo prawo jazdy, mieć jeszcze jakiś dodatkowo włoski jednoślad. Augusta, Moto Guzzi, Ducati. Tak mam Vespę. Abstrahując od jednośladów, znaczy ich tutaj jest dużo, również włoskie skutery, to skupmy się na tym. Proszek kary jest, są orzeszki nerkowca, są kawałki kolb mini kukurycki, jest ryż oczywiście i krewetki. Bardzo dobre. Ja podczas tego egzaminu do tego dodałem jeszcze te kawałki ananasa pokrojone w kosteczkę, które się drąży ze środka. Ponieważ to będzie wymagało przepijania, zwłaszcza to piekielnie ostre. Najlepsza rzecz na ochłodę. Zimniutki, młody kokos, jego woda. Świetne. Był słoń w nazwie restauracji, a teraz są prawdziwe słonie. Sanktuarium Słoni, tak się nazywa to miejsce. Jest to miejsce, których w tej chwili w Tajlandii jest dość sporo, miejsce pełniące niezwykle ważną funkcję. Zacznijmy od tego, że człowiek oswoił słonia i tresował słonie od niepamiętnych czasów, używając je często do niecnych celów, no również jako zwierzęta pociągowe, jako zwierzęta gospodarskie, ale też jako zwierzęta bojowe. Hannibal Anteportas, słynne słonie bojowe Hannibala. Tutaj w Tajlandii jeszcze parę lat temu na wolności w stanie dzikim żyło tylko 2000 słoni. W tej chwili to już jest 3000. A co robią takie miejsca jak to? Takie miejsca jak to wykupują słonie, które na przykład pracowały przy wyrębie lasu. Wykupują je i one tutaj dożywają swoich dni. Słoń w ciągu dnia zjada 200 kg pożywienia. A takie pożywienie kosztuje dziennie mniej więcej 50 euro wedle miejscowych cen. Jeśli się takiego konia, dobrze, dobra pomyłka, bo słoń był tutaj tym samym, czym był koń w Europie. No naść. Wszystkie muszą dostać sprawiedliwie. O, teraz daję trzcinę cukrową. Chrupnie. Ach, trochę chrupnęło. No jeszcze, proszę bardzo. Jeśli się takiego słonia wykupi z jakiejś ciężkiej opresji, to nie kupuje się samego słonia. Kupuje się również człowieka, który się nim opiekował. Kupuje w tym sensie, że ten opiekun musi tu przybyć, ponieważ słonie są zwierzętami niezwykle mądrymi, niezwykle uczuciowymi. Słonie tęsknią, słonie czują, słonie mają świadomość samych siebie. I kiedy słonia chciano przymusić do pracy, to zabierano go wcześniej mamie i człowiek pełnił dla takiego słonia funkcję mamy właśnie. No i dlatego też słonie są tak przyzwyczajone do tych opiekunów, że one już potem razem z nimi muszą żyć. No i są tutaj tylko słonice, bowiem chodzi o to również, by nie rozmnażały się słonie żyjące w niewoli. Tych słoni nie można wypuścić na wolność. One się urodziły w niewoli, one by na wolności nie przeżyły. Więc tutaj kupuje się bilety po to, by ci szlachetni ludzie mieli pieniądze na ich utrzymanie, na to, by te słonie mogły swych dni w spokoju dożyć. A w niewoli słonie żyją i 80 parę lat. Już widzicie, po co mi były te banany z targu. No więc to jest pani słonica. To też jest pani słonica. Są tu same panie słonice. Proszę bardzo, naść. Zatem pamiętajcie, jeśli tu przyjedziecie
to nie musicie mieć żadnych wyrzutów sumienia. Wręcz przeciwnie, widzicie słonie w niewoli. Ale one były znacznie w gorszych miejscach, w gorszych opresjach. Tutaj jest ich raj. Są tu karmione, czyszczone i właśnie po to takie miejsca są. Oby ich było jak najwięcej i oby ta liczba jeszcze parę lat temu 2000, w tej chwili 3000 słoni, następnym razem była jeszcze wyższa. Bo powiem prosto i krótko, im więcej dzikich słoni, tym lepiej. A te niech mają jak najlepsze życie z człowiekiem. Naści, proszę bardzo. Słodkie i cudowne, proszę. 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 Proszę, nie, do wiaderka nie. Ja sam dam. No tak, 200 kilo. Strasznie dużo bananków potrzeba. Nie mam, nie ze złości. Idę po następną porcję. Sorry. Ponieważ słonie są roślinożerne, zatem postanowiłem zrobić tutaj tajskie, oczywiście, zielone kary w mleczku kokosowym, ale jarzynowe z tofu. Wszystkie składniki do dostania w Polsce. Niektóre bez problemu. Po niektóre trzeba sięgnąć nieco głębiej, ale dostaniecie, zapewniam was, bo sam takowe i w Polsce robię. Tu wokół mam już mleczko kokosowe wlane i teraz to mleczko musi się zagotować. Ogień buchnął niezwykle, nieco go zmniejszę. Wok jest lekki, szybko się nagrzeje. I zanim mleczko się zagotuje, jedna rzecz musi trafić do środka. Mianowicie zielona pasta curry. Ona jest zielona od tych oto papryczek. Zielone papryczki chili. Jest tam oczywiście galangal, jest tam trawka cytrynowa, jest tam czosnek, pachnąca rzecz i ostra. Ale będę to jeszcze doostrzał. Więc teraz to się niech znajdzie tutaj i to się musi chwilę pogotować. Ten czas spożytkujemy. Może nie cały, ale przynajmniej jego część. Otóż Tajlandia nigdy nie była kolonią. I pod koniec XIX wieku król Tajlandii, Rama V, przedsięwziął podróż po europejskich stolicach właśnie, by Tajlandia kolonią nie stała się. Odwiedził również Austro-Węgry. Spotkał się z cesarzem Francem Józefem oraz Sisi i właśnie stamtąd, z Budapesztu, wysłał telegram do księcia Damronga. Telegram datowany na 26 czerwca 1897 roku. Będę czytał i mieszał. Nie odpowiedziałem na twój telegram, ponieważ najpierw chciałem uzgodnić sprawę z cesarzem. Chodzi o Franca Józefa. Był zadowolony. Zwierzęta powinny zostać wysłane pod opieką austriackiego konsula w Singapurze w 2 transzach. Jedna we wrześniu, a druga w kwietniu. Proszę również o przesłanie pawi itp. Umieścisz je w ogrodzie, jeśli uznasz to za stosowne. Słoń będzie najbardziej pożądany, ale musisz bardzo uważać, aby nie wysłać młodego słonia karłowatego, który by nie rósł. Słoń karłowaty, no nie ma w zasadzie takiego gatunku słoni, ale wśród słoni indyjskich, zwłaszcza na przykład na Sumatrze i na Borneo, występują słonie małe. I chodziło o to, by nie obrazić majestatu Franca Józefa i Sisi małym słoniem. Austria zresztą, Austro-Węgry nie miały zamiaru uczynić z nikogo swojej kolonii, ponieważ jakże to kolonizować miejsca, w których nie znają gulaszu i knedli. Czekamy, aż mleczko się zagotuje. Zagotowanie mleczka razem z pastą ma na celu jej rozpuszczenie. Pasta powinna się rozpuścić, zresztą widzicie wyraźnie, że ta ciecz ma już delikatnie zielony kolor. I właśnie o to chodzi. Teraz kolejne rzeczy. Nie wszystkie, niektóre z nich. Czosnek. On musi być dodany niemal na samym początku. Chodzi o to, żeby jego smak tutaj pozostał. Liście lemonki kafir. Już to mówiłem pewnie wiele razy, ale powtórzę. Kupuję je w Polsce zamrożone, wsadzam do zamrażarki i wyjmuję tuż przed gotowaniem. Nie tracą nic ze swojego aromatu. Jeśli kupicie takie suszone, to one w zasadzie prawie smaku nie mają. Są dużo gorsze niż takie. Dużo
Ja lubię ów cytrynowy smak. No i teraz rzecz, która będzie się gotowała najdłużej. Owe bakłażaniki małe. Tak, można je już w Krakowie na przykład dostać. One się dość długo gotują. Odcinam, jak widzicie, końcówkę i kroję je w ćwiartki. I teraz one do środka właśnie. Teraz trawka cytrynowa. Są dwie szkoły. Albo można ją po prostu zgnieść całą, obierając tylko z wierzchnich liści i wsadzić tam. Ona odda swój aromat, ale można też zachować się inaczej. Pokroić ją. W Europie najczęściej kroi się trawkę w takie cienkie, bardzo cieniutkie kawałeczki, a Tajowie dość często tylko samo wnętrze w kawałki większe kroją. Tym się po prostu pluje. No ale oni mają trawkę cytrynową na każdym rogu. U nas już nawet w supermarketach jest, no ale jednak nie tak wszechobecna, więc ja ją tak w takie plastereczki posiekam i dodam dwie. W tak zwanym międzyczasie, czyli en passant, jakby powiedzieli Francuzi, przygotowałem, czyli posiekałem 3 rzeczy. Takie kolbki młodej kukurydzy wzdłuż, a potem na pół, czyli na ćwiartki, tofu w kosteczkę, zwarte tofu oraz fasolnik chiński. Tak wygląda w całości. Wystarczy odciąć końcówki i potem dodać. Z fasolnikiem jest pewien problem. Wiem, gdzie to kupić, ale rzadko występuje. Groszek cukrowy jest idealnym zamiennikiem. I teraz to wszystko do środka. A ja będę siekał szalotkę, żeby ją tutaj dodać. Czym wam nie będę zawracał głowy? Mianowicie szalotka, taka piękna, oraz pomidory. Ten nóż przywiozłem ze sobą. Kupiłem go kiedyś w Tajlandii i go wożę. Jest leciutki, łatwo się go ostrzy, potwornie ostry, doskonały. Szalotki po prostu na większe kawałki, na ćwiartki. Pomidory też na ćwiartki, ponieważ mamy w paście zielone papryczki chili, to tutaj dla kontrastu dodaję jeszcze czerwone papryczki chili. Na razie w środku są 2, zaraz znajdzie się 3. Ona jest nacięta, bo w środku jest ostrość. I to teraz się będzie gotowało no dosłownie 3-4 minuty. Bakłażany już powinny być miękkie, a reszta jarzyn powinna być chrupiąca. Teraz zaczynamy przygotowywać doprawianie. Czyli cukier. To jest cukier palmowy w takich dyskach. Można kupić to w Polsce w specjalistycznych sklepach, ale jeśli użyjecie cukru trzcinowego, brązowego, nic się nie stanie. Taki cukier jest twardy, ale ma bardzo przyjemny, orzechowy smak. I mam wrażenie, że tyle tego wystarczy. Czyli mamy słodkie. Ostre już jest w środku. Kwaśne to sok z limetek. Trzeba je poturlać, żeby uwolniły więcej soku i naciąć. I na końcu słone, czyli sos rybny. To jest trójca, która odpowiada za finalne przyprawienie, co zaraz będę czynił. Nalane, gotowe, jarzyny jędrne, pomidory się nie rozpadły. Właśnie takie powinno być. Jeszcze tylko jedna rzecz, a mianowicie spory pęczek tajskiej bazylii, chorapa. Pamiętajcie, nie zastępujcie tajskiej bazylii bazylią zwykłą. Jeśli nie macie tajskiej bazylii, to po prostu dodajcie tu kolendry na przykład. Ale tajską bazylię bez problemu można i u nas kupić. Cudowny, anyżowy smak. No i teraz próba. Doskonałe. Słonie są roślinożerne. Ta potrawa jest wegetariańska, nawet wegańska z wyjątkiem jednej rzeczy, mianowicie tej. To jest sos rybny, więc jeśli chcecie nie używać produktów odzwierzęcych, to użyjcie zamiast sosu rybnego, sosu sojowego. 100 lat. Ostre, ale to jest właśnie doskonałe działanie tajskich przypraw. Chili czyści zatoki. Słonie nie jedzą bazylii, jest zbyt wonna, ale może fasolnik będzie dobry. Jemy fasolnika? No jemy, tak. To jest w końcu tajski słoń. Do widzenia.
Coś jeszcze? Tak, jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze. Banany są. Do widzenia. Do widzenia. Mamy tutaj funkcję do spełnienia. O, jakie tempo! Jakie to? A ty też, ty też. Masz 2. Proszę. 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 No już. Teraz trzciny może trochę. O. Proszę. Proszę.